No cześć siemanko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś rozpakujemy sobie kolejną pakę. Dostałem paczkę od Piotrka. Piotrek zawsze przysyła mi jakieś ciekawe sprzęty, na których można coś w retro podziałać. Więc no cóż, nie przedłużając, sprawdźmy co przysłał tym razem. No dobra, rozpakujmy tą pakę. Gdzieś tutaj, kurczę, może spróbujemy to otworzyć, żeby niczego nie zepsuć, bo szkoda by było cokolwiek uszkodzić. Ok, tutaj sobie to trochę natniemy. Już widzę, że tutaj od góry jest bezpiecznie, więc sobie mogę tą część tutaj rozciąć. I zobaczmy, co tutaj mamy w środeczku. Ok, ciach. No dobra, paczkę mamy otwartą. Na razie widzimy tutaj usztywnienie. Ktoś by powiedział jakieś kartony śmieci, ale powiem Wam szczerze, ja też tak robię. Jeżeli nie mam czym, to jest to chyba najlepszy możliwy sposób, żeby usztywnić sprzęt tak, żeby dojechał. Więc nie ma się co śmiać. Z dwojga złego lepiej w tę stronę, aniżeli tutaj kombinować w jakiś inny sposób, typu a może dojedzie, bo zwykle nie dojeżdża. Dobra, mamy tutaj jeden sprzęt, mamy tutaj drugi sprzęt jakiś, oj kurczę, i mamy tutaj jakiś trzeci sprzęt. Pudło na bok, kartony i kartki na bok. Ja sobie to później posprzątam. Tutaj sobie to przesuniemy i zobaczmy, co tutaj ten Piotrek przysłał. Pierwszą rzeczą, jaka tutaj przyszła. O, Dell CSX. Co to jest takiego Dell CSX? Jest to taki, można powiedzieć, ultrabook. Jakieś hasło. Może tu jest hasło na wiosnę, sprawdzimy. Jest to jakiś taki z okresu Pentium 3 Ultrabook Della. No i co my tutaj możemy o tym Ultrabooku powiedzieć? Przede wszystkim sprawdzimy zaraz, czy działa. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest w miarę możliwości kompletny. Mamy tutaj klapkę serwisową, która jest klapką prawdopodobnie od pamięci RAM. Mamy tutaj kolejną kieszonkę, wsad taki boczny, który tutaj w zasadzie nie wiem dlaczego jest tą zaślepką. Być może jest to potrzebne, żeby go rozebrać. Jeżeli weźmiemy sobie na tapetę ten konkretny model, no to wtedy sobie będziemy patrzeć, jak to jest zbudowane w środku. Na razie nie będziemy go rozbierać. I tutaj od frontu mamy kieszonkę na dysk. Ciekawe, czy jest w ogóle jakiś dysk. Kieszonka jest nieprzykręcona, więc podejrzewam, że o. No i powiem Wam, że nawet jest dysk. A nawet jest dysk, ma pojemność 10 GB. No fajnie. Jeżeli jest sprawny, no to na tym dysku właśnie postawimy sobie ten system. I tutaj myślę, że to nie jest tyle Ultrabook Della, co troszkę taki przedstawiciel serii mocniejszej, bo jak tutaj czuć, Wy tego nie widzicie, ale ja to czuję, sama klapa jest magnezowa, czyli nie tak jak w CPX-ach i CPI z tamtego okresu, które miały klapy plastikowe. Także jest to tutaj dodatkowo wzmocnione. Podejrzewam, że w tamtym okresie on miał tutaj jakiś military standard. Nie wiem, sprawdzimy. Gdzieś w specyfikacji, w momencie jak będziemy omawiać sobie ten model. No i teraz tak, sprawdzimy sobie, czy on jest sprawny, a żeby sobie sprawdzić, czy on jest sprawny, użyjemy sobie uniwersalnego zasilacza z ostatnich filmów. Ja już tutaj mam końcóweczkę Della. Cyk, włożymy sobie to i sprawdzimy, czy to nam działa. I ciach, już nam się tutaj zaświeciło. Odwrócę tak, żebyście Wy widzieli, czy coś tutaj się dzieje. Tego kabla nie mamy za dużo, ale myślę, że jakoś damy radę. Czekajcie. Myślę, że powinno być ok. Dobra. No i palimy go. Chyba go wyłączyłem. Dobra, palimy go. I patrzcie, no odpalił.
I już tutaj widzę. Podejrzewam, że na F2 się wchodzi do BIOSu standardowo, OK. I proszę Państwa, mamy to. I teraz co my tutaj mamy w środku? A w środku mamy Pentium 3 500 MHz, co jest fajne, bo te Pentiumy trójki dość fajnie w retro sobie dają radę. Czekajcie, wy tutaj widzicie? O, teraz chyba lepiej widzicie. No i co my tu mamy? Jeszcze 128 MB pamięci RAM, to jest pamięć SDRAM. Video memory 4 MB. I biorąc pod uwagę te 4 MB, to tutaj wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują mi, że jest tutaj ostatnia rewizja karty Neomagic. Dokładnie ta sama, która była montowana w IBM-ach 600 serii X. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Kurczę, no powiem Wam, mam bardzo złe doświadczenia z tą kartą, w sensie ona strasznie słabo skaluje. Natomiast no tutaj na tej matrycy jakoś to specjalnie nie jest mocno widoczne, więc być może tutaj będzie OK. Poza tym coś tutaj więcej? Wydaje mi się, że nie. BIOS jest bardzo skromny, jak to wtedy było w Dellach i wydaje mi się, że mimo wszystko wystarczający. No i tak, no tutaj mamy pierwszego tego laptopa. Nie będziemy się nad nim w tej chwili rozwodzić, bo zrobimy sobie materiał, który będzie jemu poświęcony. Myślę, że go sobie wtedy tutaj troszkę odświeżymy. No i tak to tutaj z nim wygląda. Sam laptop jest już o tyle fajny, że ma port USB, ma tutaj PS2, ma VGA, ma stację dokującą, ma LPT, ma 2 gniazda PCMCIA, plus jeszcze wyjście na dodatkowe akcesoria. Tutaj w tym przypadku będzie to zapewne jakiś napęd, bo sam laptop jest beznapędowy. Tutaj nie ma żadnego napędu CD-DVD. Więc podejrzewam, że tutaj jedyna opcja, żeby coś podłączyć, to jest właśnie przez ten tutaj konektor. Więc cóż, fajnie. Mamy jednego lapka na tapetę. Podłożymy sobie go gdzieś tutaj na bok i sprawdźmy, co tam mamy dalej. Już tutaj sobie te folie na bok zrzucę. I co my tutaj mamy na tapecie? A mamy tutaj takiego oto Acera. Jest to Acer, który tak naprawdę nie ma nic specjalnego sobą do zareprezentowania dla mnie, bo ja już sobie wcześniej z Piotrem omówiłem, co to mniej więcej jest. Jest to Acer z Pentium Mobile na zintegrowanym Intelu, ale generalnie to wcale nie tak, że on mi tutaj do niczego się nie przyda, ponieważ gdyż jest to Acer w obudowie, która idealnie podpasuje mi do tego Acera Travelmate'a 8000, którego mam z Radeonem 9700. Generalnie pamiętacie, że dorabiałem przelotkę do dysku, której w zasadzie nie było w tamtym Acerze. Tutaj ta przelotka jest i myślę, że w związku z powyższym bez większego problemu będę sobie mógł to tutaj zaadoptować. Dodatkowo mam tutaj duży zasób części zamiennych, mam tutaj dodatkową klawiaturę, wszelkie plastiki, zawiasy, całą obudowę. Kurde, no i fajnie, bo tych retro części do tych retro złomków zwykle nie ma, a tutaj cały komplet mam. Więc nic, tylko się cieszyć. Oryginalnie jest to Travelmate 660. On ma zintegrowaną grafikę Intel 915. Ma tutaj procesor Pentium M1 6 GHz. Nie wiem, widzicie? O, teraz będziecie to mniej więcej widzieć. No i zasadniczo to by się tutaj sprowadzało w nim do tego. Nie zamierzam się tutaj jakoś specjalnie nad nim rozwodzić, dlatego że tak jak mówię, zamierzam tutaj jakby pozyskać z niego w tym przypadku same plastiki. No i co tutaj mamy? System device, no nic tutaj specjalnie nam nie pokaże. Mamy tutaj 1 GB RAMu pamięci DDR, mamy tutaj dysk twardy, ciężko powiedzieć, bo jest dysk twardy Fujitsu MHV2120AH, czyli mamy tutaj dysk 20 GB marki Fujitsu, jest dość cichy, więc zakładam, że mechanika jeszcze nie jest jakoś specjalnie wyjechana i
fajnie, bo możemy sobie pozyskać do innych projektów. Więc tutaj kolejnym razem się udało fajną sztukę uszczelić, którą w sumie jakby nie było jakiś czas polowałem, bo tak jak mówię, szukałem części do laptopa, którego sam potrzebowałem sobie dokompletować. Bo okej, przelotkę do dysku fajnie udało mi się dorobić, no ale no nie czarujmy się. Co oryginał to oryginał, żaden tam samoróbek nie zastąpi oryginalnej zaślepki. A tutaj taką oryginalną zaślepkę mieć mogę. No więc okej, to jest kolejny laptop, który, tak jak wcześniej wspomniałem, pójdzie na części. O, proszę bardzo, tutaj jest oryginalna przelotka. Ona jest troszkę inna niż ta, którą dorobiłem. Natomiast tamta, którą dorobiłem, również jest ok i pasująca. No, co nie zmienia faktu, że zawsze lepiej, jak już wcześniej wspomniałem, mieć ten oryginał. Ok, tego laptopa sobie odkładamy na bok i sprawdźmy, co tu jeszcze Piotrek przysłał. Kolejny laptop, już widzę, to jest HP. I co my tutaj w tym HP-ku mamy? Przede wszystkim, czego nie mamy, to nie mamy baterii. Czy to jest jakiś duży problem dla mnie? Myślę, że nie. Tutaj można sobie dorobić jakąś zaślepkę. Jak mnie znacie i wiecie, nie jest to jakiś dla mnie większy problem. Jaki tutaj mamy jeszcze dodatkowy problem? Mamy tutaj pęknięty zawias. No i to tutaj trzeba by rozkleić, wyczyścić, dokleić i zrobić odpowiednie wzmocnienie, tak jak ja to mam w zwyczaju robić. Ale co tutaj ciekawego nam pokazuje środek? Środek nam tutaj pokazuje już, fajnie widzicie, środek nam tutaj pokazuje, że wewnątrz mamy Athlon XP Mobile i Nvidia. I no kurde fajnie, bo tych Athlonów XP za wiele w mobilnym sprzęcie nie było, przynajmniej ja nie mam. Natomiast trochę mam, jeszcze na kanale nie pokazałem, ale obiecuję Wam, że w pewnym momencie Athlony, AMD-ki w ogóle na kanał wjadą, bo troszkę się tego nazbierało. I patrząc sobie na konstrukcję tego ustrojstwa, ja nie wiem, czy tutaj jest Athlon XP, czy tutaj czasami nie ma już Athlona 64. Myślę, że spróbujemy sobie to sprawdzić, zakładając, że to jest sprawne. Już tutaj sobie ten uniwersalny zasilacz spróbujemy podłączyć. Kurde, no popatrz. 2 na 3 laptopy nie potrzebują żadnej dodatkowej końcówki. Chyba fajnie. Dobra, mamy to tutaj. O, i odpala. No i dobra, zobaczmy, co tutaj nam w środku siedzi. F10 Enter Setup. No to F10 Enter Setup. Logo HP Invert. Mówię, to jest... O kurde. No i powiem Wam coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Faktycznie mamy tutaj Athlona XP 1600 Speed, czyli to będzie Speed Rating Athlon XP 2000. Mamy tutaj Athlona XP 2000 z jakimś GeForce'em, który ma 32 MB wideo memory. Czy my tutaj możemy coś zmieniać? Floppy, hard drive, CD-ROM, tools, HDD self-test, main. I czy my tutaj mamy w ogóle jakiś dysk twardy? Kurde, ale powiem Wam, tego się nie spodziewałem, bo sobie sprawdzałem specyfikacje w sieci i wyszło mi, że tutaj były montowane Athlony 64 i byłem przygotowany, że pomimo tego, że mamy tutaj tą naklejkę Athlon XP, to w środku będzie 64, a mamy tutaj faktycznie Athlona XP, czyli to jest naprawdę taki, kurde, powiem Wam, że może się komuś wydawać to śmieszne, ale to jest naprawdę taki, kurde, rodzynek, gdzie mamy Athlona XP i Nvidia, gdzie wiele tego typu laptopów nie było, więc ten na pewno wyląduje na kanale, na pewno go tutaj odświeżę, doprowadzę do porządku i zobaczymy, co tutaj z niego da się wycisnąć. Sprawdźmy, czy tutaj w ogóle jest jakiś dysk twardy zainstalowany. No i kurde, no i to jest, powiem Wam, sprzęt, których będę chciał robić i którym będę chciał się bawić. Chociaż nie, pisze tutaj Stepping Athlon 64. Athlon 64 z 1.6
GHz. Co to będzie w ogóle? Czy my tu mamy jakiś dysk? Halo, halo? Halo, halo? Chyba nie. Chyba tutaj dysku nie mamy, bo cały czas próbuje nam budować poprzez sieć. Co za tym idzie? Nie ma możliwości go w tej chwili odpalić, żeby sprawdzić. Natomiast, kurde, Athlon 64600 MHz. Co to było? Był taki w ogóle? No nie wiem. Dobra, nieważne. Sprawdzimy sobie na odcinku dedykowanym. Natomiast na ten moment to jest chyba jeden z ciekawszych laptopów, które tutaj się trafiły w paczce. Co prawda, cieszę się z tego, że mam części do Acera, do którego części miałem dorabiane. Cieszę się, że mam Della, którego tak naprawdę, słuchajcie, ja z tych beznapędowców zawsze jakiegoś Della chciałem mieć. Natomiast w czasach, kiedy one były wydajnościowo na topie, no to miałem CPX-a. Później też cały czas myślałem, żeby sobie takiego sprawić, ale gdzieś cały czas coś innego było na myśli i się nie udało. I tak generalnie minęło od tego czasu ponad 20 lat i w końcu dzięki Piotrkowi takiego CSX-a z metalową klapą Pentium 3500 mam. No i po latach będę sobie mógł go stestować, jak on sobie radzi dzisiaj w retro i ogólnie jak to śmiga po systemie. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, na pewno jest dobra. A co do tego HPK, kurde, powiem Wam, no mam wbitego klina. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to za wynalazek. Na pewno, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie go trzeba odświeżyć, bo tutaj, troszkę mu do świetności brakuje. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo ciekawym nabytkiem. Jak bardzo ciekawym? Musicie zaczekać na odcinek dedykowanym temu HPK-owi. Natomiast, tak jak mówię, ja się cieszę, bo zapowiada się dość interesująco. I cóż, na ten moment z mojej strony myślę, że to by było tyle. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają ten kanał, czy to w formie finansowej, czy to w formie sprzętu, czy to w jakiejkolwiek innej formie, dobrym słowem i łapką w górę. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Kanał rośnie i dzięki Wam, właśnie dzięki Wam się rozwija. I cóż, lecimy do przodu. Co się uda, to się uda, a co się nie uda, to też się trudno nie uda. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!